Kraków uratował przede wszystkim swoją historię w sensie materialnym, że nie zostało zniszczone wiele rzeczy. Bardzo mi się podoba mnie tutaj dzielnica w Krakowie. Jest miks na historię i na nowo, na modern. Pewnie pracę bohaterów, tak? Tak. No to tak, Zabłocie przede wszystkim. Plac Bohaterów Getta, cały ten, gdzie było getto, są jeszcze zresztą pozostałości murów. No na pewno fabryka Schindlera. A ja mieszkam w okolicy tego fragmentu muru, getta. To jest też w moim bezpośrednim sąsiedztwie. Tam jeszcze była w okolicy chyba ta apteka budowa. Tu w Krakowie, w innych dzielnicach to na pewno na Podgórzu, chociażby były getto, ta dzielnica żydowska, też fabryka Schindlera i tam też był obóz. Stanowisko karabinów maszynowych w czasie wojny. Były tu bunkry i w razie napaści tutaj było odsłonięte pole, miały one zabezpieczać główną arterię Krakowa. Troszeczkę dalej, przy następnym parku Chełmońskiego, z kolei pamiętam, że były takie duże leje, w których biegałem jeszcze jako dziecko. Znam historię, ale bardzo krótką. Znam tę historię związaną bezpośrednio z Holokaustem. Ale też nie jestem pewna, czy dokładnie. Ale ze względu na to, w jakim miejscu mieszkam na byłym terenie getta, no to jakby znam ten kontekst. Jakby to jest część miasta i to jest, nie zwracam uwagi na każdy budynek, ale zdarza się, że czasami przychodzę gdzieś, widzę jakiś pomnik, widzę jakąś tablicę, no i ona mi wspomina o tym, że to jest miejsce, w którym ta druga wojna była i tutaj też ludzie umierali i po prostu, że to wszystko nie było takie piękne i przyjemne, jak teraz jest. Że mieszkam w takim, które aktywnie uczestniczą w wojnie, więc mam świadomość tego, że starsi ludzie to są żywe pomniki. No i dodatkowo bardzo często przychodzę przez ulicę Pomorską, gdzie są dość smutne. Jeżeli chodzi o poznawanie historii Krakowa, to posiłkuję się, powiedzmy, takimi wycieczkami, które zawdzięczam mojej cioci, która jest przewodnikiem po Krakowie, więc dzięki niej czasami udaje nam się pewne rzeczy tutaj poznać. No, historia potrzebuje takiej jak gdyby ciągłości, prawda? Na pewno by było jakieś takie, skłaniałoby to do refleksji przede wszystkim, do przemyśleń, ale nie wpływałoby to pewnie jakoś bardzo na moje życie. Że tak. Wiadomo, że to się stało, że to są bardzo traumatyczne przeżycia i trzeba się skłonić ku refleksji i pomyśleć trochę nad tym właśnie, dlaczego może tak się stało, jakie były tego powody, ale trzeba żyć i szanować historię też przede wszystkim i osoby, które zginęły. Inna była nauka w szkole historii, natomiast inaczej człowiek teraz podchodzi, kiedy na przykład podczas spaceru, tak jak teraz mówimy, pojawia się w pewnych miejscach i chciałby się jakieś tam rzeczy przez przypadek, ale właśnie z innym podejściem do tego dowiedzieć. Tak? No dla mnie to jest to takie troszkę, staram się żyć, bo muszę żyć, muszę chodzić tymi ulicami, ale pamiętam, co było, jak było, to znaczy to, co znam z opowiadań, prawda, bo ja jestem powojennym pokoleniem. Myślę, że tak, bo II wojna światowa to taka, że tak powiem, najbardziej okrutna wojna w historii świata i warto o niej pamiętać, chociażby dlatego, żeby te wszystkie wydarzenia nie powtórzyły się po raz kolejny.
to jest część naszej historii, więc na pewno zapomnieć nie możemy. Prawda? Powinniśmy mieć w sercach to, co kiedyś się wydarzyło, co dla nas zrobili nasi bohaterowie. Uważam, że każdy powinien pamiętać o tym, co się kiedyś stało i wydarzyło. Takie miejsca właśnie fizyczne pozwalają nam jednocześnie dotknąć tego dziedzictwa, poznać, co się dzieje i móc tak jakby historią wpłynąć na naszą teraźniejszość i uczyć się. Wydaje mi się, że tego okrutnego dorobku mimo wszystko nie powinno się wyzbywać, no bo to się wydarzyło. Jak zaczniemy się tego wyzbywać nawet ze swojej głowy i tej wiedzy wśród mieszkańców, no to zapomnimy w końcu też o tej wojnie. To przyszło do mnie z czasem, że zaczęłam o tym myśleć, ale duży wpływ też ma na to jakby obserwowanie ruchu turystycznego, jego charakteru bezpośrednio w mojej okolicy. I zaczęłam o tym myśleć bardziej i na przykład przysłuchiwać się temu, co mówią przewodnicy, bo często te wycieczki przychodzą pod moim oknem. I jakby to sprawiło taką refleksję nad tym, gdzie mieszkam, jaka historia działa się w tych murach. Zaczęłam przyglądać się nawet samym budynkom. Rozmawiałam też ze znajomymi, którzy mieszkają w tej okolicy i czasami wiąże się z takim uczuciem nieswojości, bo to wciąż jest żywa historia, to jest niecałe 100 lat, mniej niż 100 lat, więc to bywa po prostu takie niepokojące, no jednak to jest wciąż świeże. Właśnie myślę, że przez to, że to jest obciążające, to powinniśmy, no może nie na co dzień, może nie za każdym razem, ale jednak mieć tego świadomość, przede wszystkim, żeby nie dopuścić, żeby taka tragedia się powtórzyła jeszcze raz. Że jednak wojna to jest coś strasznego i powinniśmy dążyć naszymi działaniami do tego, żeby unikać, że w miarę możliwości na tyle, na ile to się uda, bo to oczywiście nie zawsze jest zależne od nas jako jednostek, ale żeby jednak pamiętać o tym, że to było i że nie chcemy tego zniknąć. To nie jest tak, że wojny zniknęły i to jest kwestia wyboru pamiętać czy nie pamiętać. Dalej na świecie są wojny i świadomość tego, że coś takiego już było i że mamy fizyczny dowód, jak straszne to było, no to można trochę bardziej zwracać uwagę nie tylko na to, co było w przeszłości, ale też na to, co się aktualnie dzieje i co się każdego dnia.